Ileś lat temu po raz pierwszy usłyszałam słowo asertywność. Byłam ciekawa, co ono oznacza. Już niedługo bardzo często go używałam, a moi znajomi też. Dzisiaj jest to wszystkim znane słowo. Nawet pamiętam, przyszedł ktoś do mnie i powiedział: ale sobie wymyślacie problemy w psychologii. Dawniej nie było sprawy asertywność, ludzie żyli, a teraz jest sprawa asertywność. Zawsze była ta sprawa, tylko nie było jednej czytelnej, krótkiej nazwy. Nie było tego wyrazu, który teraz opisuje to zjawisko. Na czym to zjawisko polega? Niedawno temu kilkunastoletnia dziewczynka powiedziała do mnie: ja już wiem, co to znaczy. Tylko jej mama w tym samym czasie mówiła, że jej dziecko, czyli ta dziewczynka, robi się bezczelna, niegrzeczna. Martwiła się mama. Słuchajcie, to był efekt jej rozważań nad asertywnością. Ona myślała, że być asertywnym to tak stanowczo, tak bezczelnie i tak wprost powiedzieć, co się myśli, i jest to poprawne. Nie. Asertywność polega na czymś innym i teraz opowiem o asertywności na przykładzie przeżycia moich pacjentów, prawdziwego. Chodzi tu o ich życie intymne. Zostało mocno zatrzymane na ileś miesięcy. Przez tych ileś miesięcy mąż zarabiał na wielkie dla nich przeżycie, na bardzo odległy, daleki wyjazd zagraniczny w czasie wakacji, i to taki 2-miesięczny. Ona coraz bardziej, usypiając koło niego, który tylko wchodził i usypiał, smuciła się, że już nie jest obiektem jego pożądania. Coraz częściej zaczęła marudzić. No widzisz, dawniej to byliśmy razem wieczorem, a teraz to od razu usypiasz. On z kolei coraz częściej był zdenerwowany i reagował. Przecież wiesz, dlaczego teraz usypiam. Przecież wiesz, jak ciężko pracuję. Przecież wiesz, jak jestem zmęczony. A ona była jeszcze bardziej smutna. A gdyby on powiedział: a ty wiesz, jak mi smutno, że tak mało jesteśmy teraz razem? Ty wiesz, jak ja za tobą tęsknię, a szczególnie dzisiaj, gdy był fajrant i patrzyłem się w świecące słońce, już wychodzące kwiaty wiosenne z trawy. Gdyby on tak powiedział, to ona by wiedziała, że ona tęskni, on tęskni, wspólnie ponoszą pewną cenę za to, by mieć te piękne wakacje. Asertywność to nie jest chamstwo. Asertywność to nie jest za wszelką cenę zwycięstwo. Asertywność to jest kontakt, w którym mówisz, co czujesz, nie obrażając innych. Więcej, nawet możesz im, co jest efektem ubocznym, sprawiać tym przyjemność. Bo zdanie: ja za tobą tęsknię 100 razy bardziej i myślę o tobie i doczekać się nie mogę, kiedy wyjedziemy na wakacje, naprawdę może być większą radością niż nawet ten przeżyty stosunek.